Cześć, z tej strony Eryk Kasiński. Zapraszam na prezentację Della PowerEdge R740. Omówimy to, w jakich wersjach dyskowych występuje, jakie mamy możliwości konfiguracji sprzętowej i do czego się nadaje. Zapraszam. Zacznijmy od rozmiaru serwera. Jest to model 2U przeznaczony do szaferak 19 cali. Jeśli chodzi o długość, to mamy około 72 cm od rączek zasilaczy do uszu montażowych. Sam serwer bez dysków waży około 26 do 28 kg. Serwer mieści się bez problemu w standardowych, pełnowymiarowych szafach rack. Zaczynając od frontu serwera. Niezależnie od wersji dyskowej, producentowi udało się zmieścić z przodu port VGA do monitora, włącznik, dwa zwykłe USB 2.0, micro USB do iDracka, listek z serwis tagiem i uszy do montażu szyn. Dodatkowo możemy zamontować napęd DVD i jeden opcjonalny port USB 3.0. Dla bezpieczeństwa możemy również serwer wyposażyć w maskownicę, która odcina dostęp do dysków za pomocą kluczyka, lub jej bardziej zaawansowaną wersję z wyświetlaczem LCD, na którym m.in. zobaczymy czy zmienimy adres IP serwera. R740 występuje w kilku wariantach. Mamy klasyczną wersję 8x3,5 cala z myślą o dyskach HDD dużej pojemności, wariant 8x2,5 cala z myślą o szybszych SSD-kach i mniejszych HDD-kach i topowy wariant 16x2,5 cala. Wersją R740 XD 12x3,5 cala i 24x2,5 cala z uwagi na ilość różnic poświęcimy osobny odcinek niebawem. Tymczasem przyjrzyjmy się bliżej temu, jakie dyski i w jaki sposób możemy podłączyć. Wersje 8-dyskowe, zarówno ta 2,5-calowa, jak i 3,5-calowa, mogą pracować albo ze zintegrowanym kontrolerem SATA, który pozwala na zrobienie podstawowego RAIDa 0, 1, 5 i 10, jeśli pracujemy pod Windows Server, i RAIDa 1, jeśli pracujemy na Linuxie. Ale możemy też wybrać jeden z 5 kontrolerów sprzętowych, który zapewnia nam wsparcie już i do dysków SAS, i do SATA w różnych trybach RAID bądź HBA. Wersja 16-dyskowa z kolei występuje już tylko z kontrolerami sprzętowymi, więc zawsze wspiera dyski zarówno SAS, jak i SATA. Jeśli chodzi o same kontrolery, to do wyboru mamy H330. Kontroler, który potrafi pracować w trybie RAID 1, 5 i 10 lub w trybie HBA. HBA 330, który jest tym samym chipsetem, ale z wgranym, czystszym firmwarem, lepiej pasującym do ZFS-a. H730 z gigabajtową pamięcią cache i podtrzymaniem bateryjnym, który wspiera już pełną paletę RAIDów. H730P, czyli to samo, ale z większą ilością pamięci cache, czyli 2 GB. I topowy model H740P, który ma 8 GB najszybszego cache'u i obsługuje RAIDy z całej listy od 0 przez 1, 5, 6, 10, 50 na 60 kończąc. Kontrolery H730, H730P i H740P co prawda wspierają tryb HBA, ale nie polecamy ich do TrueNASa, Proxmoxa czy ogólnie ZFS-a. W praktyce lepsze i stabilniejsze rezultaty daje tańszy H330 lub HBA330. Kontrolery z cache i baterią polecamy z myślą o klasycznym RAIDzie, tam sprawdzają się najlepiej. Kontrolery w serwerze zajmują swoje dedykowane miejsce na płycie głównej, dzięki czemu nie marnują nam miejsca na karty PCI z tyłu serwera, choć możliwe jest również wykorzystanie kontrolerów występujących w wersji PCI, jeśli z jakiejś przyczyny jest to konieczne. W R740, w zależności od TDP procesora, mamy 2 rodzaje wentylatorów i 3 radiatorów. Standardowe wentylatory do wszystkich konfiguracji bez kart graficznych i High Performance, gdy do serwera ma trafić karta GPU bądź dodatkowe klatki na dyski w środku. Radiatory niskie standardowe, niskie High Performance i wysokie, różnie stosowane w zależności od mocy procesorów i tego, czy w serwerze będzie karta GPU. Wentylatory są hot-swapowe, a to oznacza, że możemy je wymieniać w trakcie pracy serwera. Przez to, że jest to serwer 2U, wentylatory mogą mieć większą średnicę, a co za tym idzie, wolniej się kręcić niż w chociażby bliźniaczym modelu R640. Dzięki temu jest to cichszy serwer. Radiatory standard są aluminiowe, High Performance mają dodatkowo miedzianą stopkę, a wysokie wyprowadzają taką wieżyczkę do zwiększenia powierzchni transferu ciepła. Jeśli chodzi o procesory, to jest to maszyna bardzo elastyczna. Socket to LGA 3647, a to oznacza, że obsługuje procesory Intel Xeon Scalabra jak Silver, Gold czy Platinum pierwszej i drugiej generacji. Serwer może działać z jednym lub 2 procesorami, a to oznacza, że może mieć od 4 rdzeni i 8 wątków do aż 56 rdzeni i 112 wątków. Dzięki temu jest świetnym rozwiązaniem dla tych szukających wysokiej mocy obliczeniowej od zaraz, jak i dla firm, które szukają porządnej maszyny na przyszłość, ale chcą zacząć od mniejszej inwestycji.
Na płycie mamy 24 sloty na pamięci RAM DDR4. Serwer obsługuje zarówno ECC RDIMM, jak i ECC LRDIMM, ale pamiętajmy, by ich nie mieszać ze sobą. Musimy wybrać albo jeden, albo drugi rodzaj. Żeby się uruchomił, musimy wsadzić przynajmniej jedną kość RAM per procesor, czyli przy minimalnej konfiguracji do startu potrzebujemy zaledwie jednej kości. My zalecamy jednak obsadzać serwer minimalnie po 2 kości per procesor. Dzięki temu możemy czerpać korzyści z trybu Dual Channel. Maksymalnie możemy zamontować aż 3 TB pamięci RAM. Jeśli chodzi o jej prędkość, to w zależności od procesora serwer działa z kośćmi od 2133 do 3200 MHz. Przy czym realne taktowanie na najmocniejszych procesorach nie przekracza 2933 MHz. Warto dodać, że przy jednoprocesorowej konfiguracji aktywna jest tylko połowa slotów RAM. Wtedy nasza maksymalna ilość pamięci spada. Na płycie mamy również miejsce na moduł TPM 1.2 lub 2.0, przy czym ten drugi jest szczególnie przydatny, gdy chcemy korzystać z wszystkich możliwości Windowsa Server 2022 czy 2025. W R740 mamy naprawdę dużo opcji, jeśli chodzi o rodzaje dostępnych slotów PCI i ich ilości. Łącznie serwer wyposażony w 2 procesory pozwala na montaż aż 3 riserów. W takiej konfiguracji możemy osiągnąć nawet 8 slotów PCI 3.0 różnej długości, z czego maksymalnie 4 mogą być PCI 3.0 razy 16. Występują risery ze slotami razy 8, razy 16, takie wspierające karty pełnej długości i takie wspierające karty połowicznej długości. Są takie z wyjściem na zasilanie kart GPU czy akceleratorów AI i takie bez dodatkowych portów. Maksymalnie możemy serwer skonfigurować tak, by obsłużył 3 karty PCI 300 W podwójnej szerokości lub 6 kart 150 W pojedynczej szerokości. Gdy serwer ma jeden procesor, jesteśmy ograniczeni do maksymalnie 4 slotów razy 8, bez wsparcia dla GPU, które wymagałoby dodatkowego zasilania. Jednym słowem, możliwości konfiguracji jest więcej niż większość użytkowników kiedykolwiek będzie potrzebować. Jeśli chodzi o rozbudowę możliwości serwera za pomocą kart PCI, to mamy prawie nieograniczone opcje. Od kart sieciowych przez karty FC, do łączności z macierzami SAN, po akceleratory AI czy karty graficzne. Do szerszej listy odsyłam na naszą stronę do konfiguratora serwera. Teraz wspomnę tylko o jednej wyjątkowej. Karta BOSS, bo o niej mowa, to dostępne rozszerzenie pamięci montowane w slocie PCI, które mieści 2 dyski SSD M2 SATA i pozwala na nich zrobić software'owy RAID 1. Bardzo chętnie jest przez wiele firm wykorzystywane to jako miejsce na wirtualizator lub system operacyjny, tak by nie tracić miejsca na dyski z przodu. Poza portami PCI z riserów mamy jeszcze jeden warty uwagi slot na płycie głównej. To tak zwane karty NDC. Nie są one niczym innym niż kartami PCI w przebraniu Della, zrobione tak, by się zmieściły w tej ograniczonej przestrzeni. Możemy tutaj wsadzić kartę sieciową od 4 razy 1 gigabit na RJ45 po 4 razy 10 gigabit na SFP, 2 razy 25 gigabit na SFP28 czy nawet 2 razy 40 gigabit na QSFP. Występują również karty hybrydowe z 2 portami jednego rodzaju i 2 drugiego. Pełną listę kart znajdziecie w naszym konfiguratorze serwera. Są takie oparte na chipsetach Intela, na Broadcoma, Mellanoxa czy nawet Emulexa. Przechodząc do tyłu serwera, widzimy sloty na karty PCI, kartę NDC, w naszym przypadku 4 porty SFP 10 gigabit, port 1 gigabit RJ45 do zdalnego zarządzania iDRAC, 2 porty USB 3.0, 1 port serial i drugą VG do monitora. Widzimy również rączkę ułatwiającą noszenie serwera i diodę pomagającą odnaleźć go w szafie administratorowi. Możemy ją zdalnie włączyć, by w szafie pełnej serwerów łatwiej wykryć ten, który nas interesuje. Dioda też świeci na pomarańczowo, jeśli serwer wykryje jakieś błędy. Serwer ma 2 zasilacze. Możemy wybierać między 750, 1100, 1600, 2000 i 2400 W dla zwykłego prądu zmiennego, albo możemy wybrać wariant 1100 W na prąd stały 48 V. Zasilacze mogą pracować w trybie pełnej redundancji, czyli w przypadku awarii jednego z nich maszyna będzie dalej pracować, a wymianę można przeprowadzić na gorąco bez wyłączania serwera. Serwer jest zdalnie zarządzany przez iDRAC'a 9. generacji. Fabrycznie dostępne są poziomy Basic, Express, Enterprise i Data Center. Nasze serwery jednak oferujemy przynajmniej z iDRAC'iem wersji Enterprise, tak by zapewnić od ręki dostęp do zdalnej konsoli, która naszym zdaniem jest w tych czasach po prostu musem. Szerzej o tym, co można w iDRAC'u ustawić, sprawdzić czy skonfigurować, będziemy opowiadać w innych filmach, więc jeśli Cię to interesuje, to zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji i zerknięcia na pozostałe filmy. Serwer kompatybilny jest z 2 rodzajami szyn.
Jedne, tak zwane serwisowalne, pozwalają na kompletne wysunięcie serwera z szafy rack, drugie, zwane nieserwisowalnymi, pozwalają na jedynie częściowe wysunięcie. Tak jak wspomniałem podczas omawiania procesorów. Serwer jest naprawdę multifunkcyjny. Przez to, że możemy włożyć bardzo małe procesory czterorodzeniowe, ale również możemy wsadzić 28-korowe, możemy zacząć od maszyny z bardzo małą specyfikacją, w bardzo niskiej cenie dla małej firmy, jak jednoosobowa działalność z księgowością, ale wraz z jej rozwojem możemy dokładać części i niskim kosztem przerobić maszynę w tak naprawdę coś zupełnie innego. Jest to świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zacząć od małej wydajności i przechodzić do coraz wyższej, albo dla tych, którzy od samego startu potrzebują mocnej konfiguracji. A przez to, że można serwer wybrać zarówno z kontrolerami dysków HBA, jak i RAID, możemy dowolnie wybierać, czy korzystamy z klasycznych rozwiązań RAID, czy chcemy pójść w ZFS-a jak Proxmox, Trunas czy CEF. Serwer można bez problemu skonfigurować pod potrzeby znacznej większości małych i średnich firm, tak żeby w pełni, a nawet powyżej tego, zaspokajał ich potrzeby i oferował miejsce na rozbudowę w przyszłości. Serwer ten i wiele innych mamy na stanie tutaj w Poznaniu. Jeśli jesteś zainteresowany, zerknij na naszą stronę internetową. Mamy na niej pełny konfigurator, który pozwoli Ci stworzyć idealny zestaw do swoich potrzeb. Lub jeśli nie czujesz się pewnie z samodzielną konfiguracją, odezwij się do nas mailowo lub telefonicznie. Chętnie pomożemy. Jeśli interesuje Cię więcej w temacie serwerów, sieci i oprogramowania, to zostaw subskrypcję. W przyszłości będziemy pokazywać jeszcze więcej różnego sprzętu. A jeśli są serwery, macierze czy przełączniki, które szczególnie Cię interesują, zachęcam do podzielenia się nimi w komentarzu. Może uda nam się o nich coś nagrać. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.